Zapraszam Cię na relację z wspinaczki na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, Aconcagua. Pasy zapięte? To zaczynamy, będzie się działo. Dolina Heracones robi wrażenie. Piękne miejsce. Idziemy do Plaza de Mulas. Dzisiejsza noc była super. W porównaniu do poprzedniej lekko głowa bolała, ale to jest normalne. Czyli aklimatyzacja w toku. Mieliśmy wczoraj badania lekarskie. Przeszliśmy, z każdym dniem powinniśmy się bardziej aklimatyzować. No ale z każdym dniem będziemy coraz wyżej. Więc znowu będziemy się czuli coraz gorzej. I tak codziennie. Ewidentnie aklimatyzacja i zdrowie to jest temat numer 1 w górach. Absolutnie najważniejsza rzecz. Cała reszta na drugim, trzecim, piątym planie. W Plaza de Mulas zrobimy base camp i w tym base campie będziemy odpoczywać i tam schodzić z gór z procesu aklimatyzacyjnego. Zobaczymy, jak się będziemy czuć w tym Plaza de Mulas. No ale finalnie muszę się tu czuć tam po prostu dobrze, bo to będzie najlepsze miejsce, w którym mogę odpoczywać. Nie będzie lepszego. No ale jestem dobrej myśli. Dzisiejszy poranek naprawdę optymistyczny, widoki boskie. Naprawdę warto przyjechać w Andy. Choćby po to, żeby zrobić ten trekking tutaj. No tylko pod warunkiem, że człowiek będzie zaklimatyzowany, bo bez aklimatyzacji po prostu nie będzie się cieszył tymi widokami, tylko będzie cierpiał. Dzisiaj dzień odpoczynku w obozie Plaza de Mulas. Lekarze zabronili mi iść dalej ze względu na stan zdrowia. Mam nadzieję, że jutro już mnie puszczą. Tutaj warunki są całkiem przyzwoite. Od czasu do czasu pojawia się internet, jest woda bieżąca. Można nawet sobie kupić prysznic, jedzenie i tak dalej, więc miejsce do odpoczynku jest. Natomiast planując taki wyjazd, warto nie oszczędzać na mułach. W naszym przypadku na 3 osoby $780. Warto też nie oszczędzać na jedzeniu. Oczywiście tu jest wszystko koszmarnie drogie, ale przy tego typu wyprawie i kosztach to już są, powiedzmy, nie takie duże kwoty. Więc warto sobie umilić czas w basecampie, jedząc coś dobrego, a nie cały czas to suche jedzenie liofilizowane. Zaplanowanie takiej wyprawy to jest cała logistyka, łącznie oczywiście z biurokracją, permity na wejście i tak dalej, plus przeloty, transfery. No to wszystko jest do ogarnięcia, ale trzeba wszystkiego dopilnować. To jest właśnie Plaza de Mulas. Potężna infrastruktura przygotowana na kilka tysięcy ludzi w sezonie. Numer mojego permitu to 2700 coś tam, więc od razu widać, ilu w tym roku ludzi przede mną tutaj się zjawiło. No i jeszcze pewnie z 1500 będzie po mnie, bo sezon w pełni. Potężny obóz, internet, nie wiem, chyba 30 euro za dobę, prysznic $20, kuchnie, restauracje, wszystko oczywiście w szalonych cenach, no ale można się pozwolić czasami na luksus, szczególnie przed atakiem szczytowym i wyjściem w wyższe partie. Jestem w drodze do obozu pierwszego, Kanada, 5300 metrów. Na dole widać nasz base camp, mrowisko, gdzieś tam w dole mój namiot. Właśnie helikopter kogoś zabiera. $2200 zarobi na tej operacji, 15 minut przelotu, ale krąży non stop, bo choroba wysokościowa masowo tutaj ludzi rozkłada. Przede mną równo 1000 metrów w pionie. To przewyższenie, jakie pokonałem, to nie wiem, może 200. Dosyć ostre. Także myślę, że jeszcze 4 razy, może 5 tyle drogi przede mną. Ale siły są, humor dopisuje, energia jest. Wczorajszy odpoczynek naprawdę zrobił swoją robotę. Lekka zadyszka,
powietrze rzadkie. No i wysokość, rzeczywiście. To się odczuwa. Mijam różne grupy, albo różne grupy mijają mnie, w zależności od tempa. Tempo mam spokojne, ale zadyszka już jest. Wysokość robi swoje. Przede mną jeszcze do tej przełęczy kawałek drogi. Może 1/3 dzisiejszej trasy zrobiłem, może trochę więcej. Nie wiem. W oddali widać nasz basecamp. Coraz mniejsze te namiociki. Ludzie zaczynają przypominać mrówki. Zrobię sobie odpoczynek, niech ta ekipa mnie minie, bo nie lubię, jak ktoś mi siedzi na ogonie. Baza, tu Marcin, odbiór. Melduję, że jestem na 5300 w Kanadzie. Nie, to moja trzecia, to mój trzeci raz na tej wysokości w życiu. No to gratuluję, odpoczywajcie mnie. No to podejście dało w dupę ostatnie, naprawdę, bez odbioru. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Dosyć mocny wiatr tutaj jest. Najpierw się napiję. O Jezu. Dobra, mogę gadać. Jak trochę się otrząsnę, to zacznę te widoki podziwiać. Natomiast teraz, na ten moment, sprawa jest taka, że jest tu trochę ludzi, którzy, tak jak ja, szli. Kręci się w głowie. Trochę za szybko goniłem, bez sensu. Co za różnica, gdybym przyszedł godzinę później. Trochę głowa nawet boli. Nie mocno, ale jednak. Tam w oddali widać ludzi, którzy idą do obozu numer 2. To jest obóz, który czeka nas za kilka dni. No i żeby tam na to się porwać, potrzebujemy jeszcze parę dni aklimatyzacji. Ja wiem, że nie jestem w stanie teraz nawet ruszyć w tamtą stronę, a co dopiero spowodować, że tam dojdę. Muszę odpocząć. Jestem tu dzisiaj sam. Mieliśmy być tu wczoraj w trójkę, ale chłopaki poszli sami. Doszli do 500, bo wyszli trochę późno, ze względu na to, że czekali na moje badania lekarskie. Lekarze zabronili mi pójść wczoraj w góry, ze względu na to, że od 4 dni utrzymywał się taki raz słabszy, raz mocniejszy, ale jednak permanentny ból głowy. Więc jak to ja trochę spanikowałem, wyskoczyłem przed orkiestrę. Poszedłem do lekarzy, żeby mnie zbadali. Zacząłem im opowiadać o moim obrzęku mózgu, napiku Lenina, więc stwierdzili, że w związku z powyższym wykonają ruch w przód. Dali mi zastrzyk, nie wiem, wszyscy nazywają to Dexa tutaj. To jest taki mocny steryt dla alpinistów, żeby złagodzić obrzęk mózgu i obrzęk płuc. Plus jakiś tam drugi lek w zastrzyku na ból głowy. Kazali mi się położyć, leżeć w obozie, wypić 6 litrów wody. Tak też zrobiłem. Więc leżałem, piłem, odpoczywałem. Byłem nie wiem ile razy w toalecie, bo musiałem to wszystko wysikać. Ale rzeczywiście Dexa, po godzinie czułem się jak młody Bóg. Wieczorem lekarze mnie zbadali. Powiedzieli, że stan jest idealny. Wszystkie parametry super. Głowa rzeczywiście przestała boleć, spałem idealnie. Rano wstałem pełen energii i pogoniłem tutaj 1000 metrów w górę. Jest tutaj parunastu alpinistów. Wszyscy uchachani, cieszą się. Hola. I go up. No, I go down. No, I go up to leave Luggage. backpack. I see. Because today leave backpack and go down. My friend. This part is more
long. Next camp is 5,500. So, good luck. We will see in the camp. See you, my brother. Okay. See you, bye. Bye bye. Bye, bye. Tutaj w wysokich górach oczywiście jest tak, że ludzie wszyscy są dla siebie bardzo przyjaźni, bardzo mili. Każdy nawiązuje znajomości. No i rzeczywiście dzielą się tutaj ludzie na dwie kategorie. Tych, którzy przyjechali z jakąś grupą, ekipą i tych, którzy przyjechali samodzielnie, tak jak ja zawsze jeździłem. Ten Włoch, z którym przed chwilą rozmawiałem, no, świetny gość. Pogadaliśmy sobie trochę po drodze. On ma jeszcze dzisiaj kawał roboty do zrobienia. Dla mnie niewyobrażalne. Ale opowiadał mi, że zdobył Piklenina 3 lata temu. Wielki szacun, bo ja absolutnie nie dałem rady. Zjeździł całą Amerykę Południową, zna tu wszystkie góry i zapraszał oczywiście. Zmienimy się kontaktami. Można przyjeżdżać, oprowadzi, pokaże. A i z przyjemnością pojedzie ze mną w te wszystkie rosyjskojęzyczne, bo dla niego to jest taka kraina nieznana jak dla mnie Ameryka Południowa. Więc fajnie. Mnóstwo świetnych ludzi. O, idzie kolega z Alaski z brodą, wygląda jak Mikołaj. Zaraz coś tam pogadamy. Wczoraj bardzo miło i długo pogadaliśmy. Świetny gość. Hello my brother from another mother! Congratulations! All good? Yeah, man. All good. Yeah. So, you rest and got down, right? Yeah, I stay 1 hour and then I go down. I need to come back faster because my team just called me and asked, don't sit here longer than half hour, please go down. So I need to listen my boss, you know. Yeah. Rules are rules, I need to follow. How do you feel? Good. Does the head hurt? Head only when I finish it. Only a little bit pain in this part. Keep drinking the water, man. Yes. I drink a lot Yeah. and I pee a lot, like crazy. Of course. This is the problem. Yeah. Problem is to make a shit here. But I don't start hiking up until I do 2 shits and then I'm okay. yeah, but pee it's not a No problem. mañana, no bueno. Yeah, you are with your team, yeah? No, I'm No. solo. See you. Bye. Okay. Bye. Good, man. Go slow. Just take it. Yeah. Take care. Wieczór zapowiada się rozrywkowy. Fajne towarzystwo, fajni ludzie. Gość z Alaski też. Tak czy inaczej. Nie wiem, na czym skończyłem, bo mnie wybili z rytmu, ale to 3. raz na tej wysokości w moim życiu. O, teraz się czuję już lepiej. Chwilę oddechu i naprawdę czuję się świetnie. Ta wczorajsza kuracja dała mi mocnego kopa. Fajnie, że są lekarze w Basecamp, ponieważ oni uspokoją człowieka, zadbają o niego. No i najważniejsze, nie pozwolą mu pójść w góry, jeżeli widzą, że z pacjentem jest źle. Miałem na tej wyprawie moment załamania w konfluencji pierwszej nocy, kiedy zwymiotowałem wszystko, nie miałem siły wyczołgać się z namiotu. Było źle i wiedziałem, że nie mogę zejść niżej, bo nie ma jak zejść niżej, więc byłem w potrzasku, ale jakoś udało się przetrwać noc. No i dzięki temu mogę być tutaj. Zaraz trzeba wracać, bo chłopaki się tam martwią o mnie, bo pierwszy pobyt na takiej wysokości bez w sumie aklimatyzacji, bo to jest wyjście aklimatyzacyjne. To jest niebezpieczna rzecz. Baza, tu Marcin, odbiór. Zaczynam zejście powoli. No to fajnie, schodź pomalutku. Klimatyzacja w górach wymaga cierpliwości. Po prostu nie należy się śpieszyć, bo źle się to skończy. Po dniu spędzonym w obozie Kanada na wysokości prawie 5000 metrów potrzebny był dzień przerwy na regenerację, czego przez głupotę nie zrobiłem. Od razu następnego dnia postanowiłem wnieść depozyt aż do obozu Nido del Condores, znajdującego się na wysokości 5380 metrów. Tuż przed dojściem do obozu choroba wysokościowa dosłownie zmiotła mi z nóg. Po zejściu do Basecamp lekarze zakazali mi dalszej wspinaczy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że moja przygoda tak naprawdę dopiero się zaczyna. Zapraszam Cię na kolejny odcinek,
spontanicznej i zupełnie nieplanowanej tułaczki po Argentynie.